Witajcie w pierwszym odcinku w nowym roku. Poprzedni rok nie należał do najciekawszych, chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Aby ten nowy rok był dla nas lepszy i nie było takich problemów, jak mieliśmy do tej pory na świecie. Tego sobie i Wam życzę i żeby akwarystyka jak najlepiej się rozwijała i byśmy mieli z niej jak najwięcej radości. A tematem dzisiejszego odcinka jest egzotyczny gość boju DGN 520 z zbudowaną lampą UV. Jest to filtr zastanawiający, kontrowersyjny, bym powiedział, z kilku powodów. Zobaczcie, o czym mówię. Witajcie, dziś na stole operacyjnym boju DGN 520 zbudowaną lampą UV o mocy 4 W. Dodam jeszcze tylko, że lampa UV pracuje tu na stałe i nie ma możliwości jak gdyby jej wyłączenia. A szkoda. Myślę, że to poważny błąd. Jak widzicie, panel sterowania elektroniczny. Można tu regulować moc przepływu między 300 a 1610 litrów na godzinę. W tym wypadku urządzenie pobiera od 4 do 30 W w zależności od mocy, jaką sobie ustalimy, więc pompa nie pracuje jak gdyby ze stałą prędkością, a jest elektronicznie regulowana, co uważam za poważny plus, jeśli chodzi o oszczędność energii elektrycznej. Tutaj przycisk S służy do zalewania filtra. Naciskamy ten przycisk i zapominamy, wszystko dalej samo się dzieje. Bardzo fajna sprawa. Podobne rozwiązania macie w filtrach Eheima i filtrach Sery. Nie ma tu żadnej pompki do zalewania, nie robimy tego mechanicznie, niczego nie tłoczymy, naciskamy i jest OK i naprawdę to działa. Krótce wypinane w bardzo prosty sposób. Tu jest taki przycisk, naciskamy, wyciągamy, podwójne o-ringi, możliwość regulacji przepływu również na krótcach. To głównie służy do tego, aby odciąć dopływ wody, gdy odłączamy to wszystko do czyszczenia filtra. Bo regulację, jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj, ale jak gdyby tutaj też jest taka możliwość. I teraz, jak widzicie, filtr jest nieźle zbudowany. Wygląda świetnie, a materiały są dobrej jakości, dobrze spasowane. Pamiętajcie, że filtr ma 4 lata. On 4 lata już pracował. Wyczyściłem go oczywiście troszeczkę do tego filmu, tyle o ile mogłem. Filtr 4-letni już powinien wykazywać jakieś oznaki zmęczenia z użycia. Zaraz się przyjrzymy, jak to wygląda. Chciałem tylko powiedzieć, że jedynie wyczyściłem to gąbeczką, szczoteczką i to wszystko, nic tutaj więcej nie było picowane. Po prostu miało wyglądać w miarę schludnie do tego filmu. Filtr pracował 4 lata, nie było z nim żadnych problemów. Nastąpiły pewne rzeczy, o których za chwilę opowiem. Filtr jest zasilany przez 24 V, bezpieczne napięcie zasilacza zewnętrznego. Jak już wspominałem wcześniej, to można sobie wypiąć. W bardzo łatwy sposób wyczyścić. Przyjrzyjmy się głowicy. Otworzymy sobie 4 zaciski. Tutaj z tyłu jest wejście na zasilanie, na zasilacz. Samej głowicy przyjrzymy się bardzo dokładnie. Ja ją po prostu rozbiorę i pokażę Wam, jak wygląda od środka i jak dorwać się do lampy UV, do żarnika UV. Do głowicy wrócimy. Zobaczmy, co jest w środku. W środku jest niewielki prefiltr z dość rzadką gąbką, ale ta gąbka nie może być gęsta, bo ma zatrzymywać tylko zgrubne zanieczyszczenia.
To jedyne medium filtracyjne, które mi tutaj przetrwało od nowości, że tak powiem. Reszta koszyków jest pusta. No wiadomo dlaczego. 4 lata zrobiły swoje. To już te wkłady były wielokrotnie wymieniane. Jak to wygląda? Pierwszy prefiltr. Płytki koszyk. Jest to jedynie koszyk, który służy do tego, żeby rozprowadzać wodę po mediach filtracyjnych tutaj. Jak widzicie, tędy wpada woda. Tu jest o-ring, który mi się tu wypiął. O, tu jest gumowy o-ring. Już trochę sfatygowany. 4 lata nie był wymieniany. Miał prawo się sfatygować. Po 4 latach takie rzeczy już powinny być dawno wymienione. Ale o tym za chwilę. Następny koszyk zamykany w formie takiej klatki. Tutaj można sobie jakieś media, które są bardziej lotne, unoszące się typu biobale włożyć, żeby to nie wypływało do góry. Można to sobie tutaj, że tak powiem, przykryć tą klateczką. Wypięcie tego w ten sposób następuje. Jak widzicie, dość fajnie pomyślane. Koszyki, jakie są wielkości, to widzicie. Całkiem niezłe. Są tutaj 4 takie koszyki. Następny koszyk. Oczywiście wszystkie są puste. Tak to wygląda. I to jest całość tego filtra. 4 koszyki plus prefiltr. Przyjrzyjmy się teraz samej głowicy, bo jest dość ciekawa. Jak widzicie, mamy tutaj 2 głowice. Jedną wcześniej przygotowałem, tutaj po prostu odkręciłem te śruby tutaj mocujące ten element, tą pokrywę. Nie chciałem tego robić przed kamerą, bo to dość długo trwa. I jak tu bywa z złośliwością rzeczy martwych, 3 śruby pięknie się wykręciły, 4 nie mogłem przez dłuższy okres czasu wykręcić. Kombinowałem, w końcu się udało. Ale wróćmy do samej głowicy. Jak widzicie, sterowanie jest elektroniczne. Plus, minus. Tutaj sobie ustawiamy przepływ między 300 a 1610 litrów na godzinę. Przycisk do zerowania. Króćce wskaźnik lampy UV. Gdy ta lampa pracuje, a pracuje cały czas, nie możemy jej wyłączyć. I to jest bardzo duży minus tego filtra. Nie zawsze potrzebujemy mieć włączoną tą lampę, a nawet w niektórych przypadkach jest to dość szkodliwe. Wyobraźcie sobie, że podajecie bakterie do akwarium, a lampa UV pracuje w filtrze i Wam te bakterie na pniu zabija. No nie jest to pomyślane. Filtr jest fajnie zrobiony, fajnie wykonany, ale chyba nie projektował go akwarysta. Więc to jest duży minus. Wystarczyło jakiś mały przełącznik i po sprawie. Niestety nikt o tym nie pomyślał. Ale zajrzyjmy do środka. Mamy tutaj wirnik. Dość łatwe dojście. Ten element tutaj to jest do odpowietrzenia wirnika przy automatycznym zalewaniu tym przyciskiem. Każdy model ma coś podobnego. Każdy filtr, który ma taką technologię, ma coś podobnego, a tych filtrów na rynku jest już kilka. Przypominam sobie, że to nie jest nowość. Ten filtr już ma ładnych parę lat. Jak dorwać się do wirnika? Bardzo prosty sposób. Ściągamy pokrywę, lekko przekręcając. Tu też jest o-ring. Wszystko jest bardzo fajnie wykonane. Tu naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Oś ceramiczna. Z osią ceramiczną ostrożnie, wiadomo, łatwo ją połamać, aczkolwiek gdy jesteście ostrożni, będzie służyć Wam aż do śmierci. Wirnik, dość ciekawa konstrukcja. To sobie włożymy tą oś, żeby nam tutaj nic nie strzeliło. I ułożymy to na bok. Pokażę Wam, jak taki filtr wygląda w środku. Ale wróćmy jeszcze tutaj do o-ringu. O-ring duży, czerwony, świetnej jakości. Nigdy przez 4 lata nie był wymieniany. Nie było z nim żadnych problemów. Nie cieknie. Nadal jest guma plastyczna i mięciutka. Fajna sprawa, naprawdę. My zajrzymy sobie do środka. Dlaczego chcemy zaglądnąć do środka? Z bardzo prostego powodu. Nie ma tu możliwości wymiany samemu żarnika UV. Kolejny bardzo poważny błąd. Taki żarnik pracuje około roku czasu i po tym czasie trzeba go wymienić, albo po prostu sam się spali. Jest to naturalna sprawa. W każdym sprzęcie, każdej marki w ten sposób tak to się właśnie odbywa. Należy wymienić żarnik. Niestety nie mamy możliwości zrobienia tego samemu, tylko przez serwis. Oczywiście jak ktoś się uprze, to może to zrobić, tak? Odkręci to, rozbierze to wszystko i tak dalej i może to zrobić. Z tym, że nie w ten sposób to się powinno odbywać. Zajrzyjmy do środka.
tak to wygląda. Oj, tu nam wypadła gumka z komory wirnika do ośki. Sobie odłożymy, żeby jej nie zgubić. Jak widzicie, elektronika. Panel sterowania, listy łączące, silnik do pompki, która jak gdyby odpowietrza nam tej komory wirnika, żeby bąbel powietrza się w niej nie znajdował. Wtedy filtr nie może zaciągnąć wody i ciężko mu ruszyć. Pompa główna, zasilacz i wspomniana wcześniej lampa UV. Ja już tu pozwoliłem sobie wcześniej lekko odkręcić, aczkolwiek widzę, że za słabo palcami dam rady. Wezmę sobie śrubokręcik. Ok, mamy narzędzia. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Za słabo odkręciłem jednak. Chciałem, żeby było szybciej, a wyszło dłużej. To już czasami bywa, jak człowiek się spieszy. Ok, teraz damy radę to palcami już zrobić. Wyciągamy sobie te dwie śrubki i dopiero teraz mamy dostęp do żarnika. Wykręcamy i już tu widać, że ten żarnik jest spalony, czarny okopcony. Już widać, że żarnik jest tutaj przepalony. Żarówka do wymiany, sprawa naturalna. Po tylu latach dawno to powinno być wymienione. Nie zostało. Nie jest to wada tego filtra. Wadą tego filtra jest to, że tak ciężko się do tego dostać. Także no, można to robić samemu w domu, aczkolwiek do najprostszych czynności to nie należy. I szybciutko też tego nie da się zrobić. Ktoś, kto ma żółko Masterkowicza, dla niego to jest żaden problem, ale jak ktoś jest po prostu atechniczny, no to sobie już z tym nie będzie radził. I to jest właśnie największy mankament tego filterka. Nie przeczytacie o tym w instrukcji obsługi. W sklepach internetowych sprzedawcy również tym się nie chwalą. A szkoda. I tyle, jeśli chodzi o budowę samej głowicy. Model tego filtra znam już od kilku ładnych lat. Pierwszy raz widziałem go na targach w Guangzhou w Chinach w 2016 roku, na targach CIPS, czy jak byliście w Kantonie. Tam odwiedziliśmy stoisko tej marki, ogromne stoisko, bo firma produkuje wszelaki sprzęt dla wielu marek na świecie. Nie będę tutaj wymieniał tych marek, bo ktoś mnie za to odstrzeli. Generalnie jest to ogromna fabryka produkująca sprzęt akwarystyczny na cały świat dla wielu. Do akwarystyki słodkowodnej, jak i morskiej. Chyba za dużo powiedziałem. Ok, cięcie. Z ciekawostek tylko powiem, tak delikatnie się pochwalę, że nawet znalazłem siebie na filmie korporacyjnym tej marki, gdzieś tam szukając instrukcji obsługi do jakiegoś filtra trafiłem na taki filmik. Tu fragmencik Wam pokażę. Można się pośmiać. Nie z wielkiego, parę sekund, ale ubaw był po pachy. 创建品牌，追求卓越，高扬个性，树立典范的经营理念。 Po tych właśnie targach dostaliśmy od firmy Boyu dwa modele GDN 520, bo takie nas wówczas interesowały, do testów. I teraz po 4 latach, po bardzo intensywnych, katorżniczych testach, mogę się wypowiedzieć coś na temat tych filtrów. Obydwa filtry pracowały w akwariach 320 litrów. To znaczy każdy filtr obsługiwał akwarium 320 litrów. Nie było tam żadnej filtracji innej niż ten filtr. I sprawdzały się, bardzo dobrze. Nie ma się do czego przyczepić. Nie uważam, żeby musiał tam pracować jakiś większy filtr niż ten właśnie filtr Boyu. Filtr jest fajnie wykonany, z dobrych materiałów, dobrze spasowany. Nie ma do czego się przyczepić. Nowoczesne technologie i tak dalej, i tak dalej. Ma oczywiście pewne mankamenty. No niestety, myślę, że chyba jakiś akwarysta by się przydał tam w dziale projektowym tej marki, bo ewidentnie go tutaj zabrakło przy projekcie tego filtra. Filtr jest świetny, spełnia swoją rolę i tak dalej, ale nie ma możliwości wyłączenia lampy UV. No dramat jakiś. Wyobraźcie sobie, że podajecie bakterię do
akwarium, szczepicie bakterie, filtr pracuje z włączoną lampą UV. O co chodzi? Totalny bezsens. Nikt o tym nie pomyślał? Wystarczyło jakiś prosty wyłącznik i po sprawie. No, dla mnie jest to poważna wada. Drugą poważną wadą, jak widzieliście, jest to, że samemu nie można wymienić żarnika UV. Oczywiście jak ktoś ma żyłkę Majsterkowicza, to sobie może to zrobić, samemu rozebrać ten filtr, ale to nie o to chodzi. Tam być prosty, łatwy dostęp, żeby sobie każdy mógł chwilę to zrobić. Odkręcenia tych śrub i tak dalej, no to jest jakiś koszmar. 3 mi się wykręciły, 4 nie mogłem, kombinowałem pół godziny, z jakim ją odkręciłem. Tak nie może być. Fajny filtr, z fajnym potencjałem i skopany na etapie projektu. No tak bywa. Musimy ten filtr rozebrać, widzieliście jak, i wyciągnąć tą lampę. Przecież taka lampa musi być wymieniana co rok czasu, najpóźniej. Nawet jeśli świeci, no to widać, że te działanie jej już jest skromne lub nawet żadne i po roku czasu i tak tą lampę trzeba wymienić i tak, czy ona świeci, czy nie świeci. Już po prostu nie spełnia swojej roli. No szkoda, że to nie zostało pomyślane. Na pewno zainteresuje Was, jak ten filtr przez te lata się sprawował. Z filtrami nie było absolutnie żadnych problemów, oprócz niedziałających lamp UV, które padły tam około 2 roku. Jakie nastąpiło zużycie po tych 4 latach? Przede wszystkim przez ten cały okres czasu nie były wymieniane żadne o-ringi. Ja wiem, że to jest niedopuszczalne, ja po prostu nie miałem takich o-ringów, części zamiennych do tych modeli nie miałem, nic się nie działo, więc jak gdyby nie byłem zmuszony do ich wymiany. Aczkolwiek przy ostatnim już czyszczeniu filtra zaczęło lekko tam podsiąkać przy tych krójcach, które się wypina. No wiadomo, tyle lat minęło, te o-ringi już musiały być wymienione. Nie jest to absolutnie żadna wada tego filtra. To po prostu należało wymienić. Jeśli się wymienia uszczelki, tak jak w wszystkich innych filtrach na całym świecie, nic takiego się by nie wydarzyło. Ja oczywiście takich uszczelek nie miałem, bo filtr jest egzotyczny i teraz znowu kontaktować się z firmą Boju, żeby dosłali tam uszczelki, no wiadomo. Jeśli chodzi o tą główną uszczelkę pod głowicą, ona nadal jest świetnej jakości. Nadal jest mięciutka i plastyczna, nic tam nie cieknie, bomba, rewelacja. Nie ma się do czego przyczepić. Żarniki się spaliły po 4 latach, no wiadomo, no musiały się przepalić. To by się wydarzyło w każdym innym filtrze, każdej innej marki. Jak bym określił ten filtr? Nic złego, chyba się nie da o nim powiedzieć, jeśli patrzymy pod kątem jego działania i tego, co potrafi, jak obsługuje nasze akwarium. Jest to dobry filtr. Z całą pewnością jest to dobry filtr. Mankamentem jest wspomniana lampa UV, która jest, jak dla mnie, minusem nie do pokonania. Nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł wyłączyć takiej lampy w filtrze, gdy jej po prostu nie potrzebuję. Czasami jest to po prostu niewskazane, żeby ona działała. Tutaj nie ma takiej możliwości i dla mnie ta wada jak gdyby skreśla ten model. Szkoda. Szkoda, że ten filtr ma taką wadę w postaci tej lampy UV, ale jest wiele innych świetnych sprzętów tej marki i innych chińskich, które są świetne i porównywalne ze znanymi Wam markami. Chciałem tu powiedzieć, porównywalne ze znanymi Wam markami, które mogą być produkowane właśnie w takich chińskich fabrykach. I mówicie, ten filtr niemiecki jest świetny, a ten chiński jest do bani. Zresztą one obydwa są chińskie. Chciałem podziękować wszystkim wspierającym. Dzięki Wam ten kanał może być coraz lepszy. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli ktoś chce wspierać ten kanał, może to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy kliknąć w ikonkę obok subskrypcji pod filmem. Tam dalej dowiecie się więcej. Osoby, które chcą wiedzieć troszeczkę więcej, zapraszam na mojego Facebooka. Tam dowiecie się, jaki będzie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. I możecie też poznać jakieś inne treści, które tam od czasu do czasu wrzucam serdecznie. Zapraszam, wpadajcie koniecznie.